Jesteśmy, jakby to jakaś nowość była, na Highling w Anglii. O, tu. Zbieramy się do wypłynięcia takim cudem. To za nami to jest łódka Martina, którą remontował. Ona nigdy nie pływała, także to jest zupełnie będzie takie dziewicze wypłynięcie. Dlatego wzięli mnie. Niemniej jednak łódka, co jest ciekawe, łódka to jest ferrocement, czyli siatkobeton. Dzięki, Alicja, ja bym nie wiedziała. I tu pragnę wyjaśnić, co to takiego ten siatkobeton. Ano, jak wiecie, jachty mogą być budowane z drewna, stali, laminatu, aluminium i, co może zaskoczyć, z betonu. Tak jak domy z betonu, prawie. No nie z cegieł, no. Chociaż niektórzy uważają, że to było inaczej. AI na przykład nie dyskutuje. Te łódki nie mają najlepszej renomy, ponieważ no dość się lubią psuć. To znaczy, jak się woda dostanie tam do tego betonu, cementu i w środku jest siatka z metalu i on sobie zardzewieje, to puchnie, pęka i jest nie do naprawienia. Tutaj z tą łódką było troszeczkę inaczej. Mianowicie okazało się, że w środku te pręty żelazne są z nierdzewki. Więc nie ma rdzewienia, nie ma pękania. Łódka nie wiem ile ma, 30 lat może, 20. To wiecie, że to na jachty to nie jest dużo. Łódka jest. Martin ją tutaj remontował chyba przez 3 lata. I dzisiaj po raz pierwszy nią wypłyniemy. Ona nigdy nie była pływana, wiecie, ona od nowości stała w marynie, bo ludzie lubią sobie czasami mieć tak łódki i sobie je trzymać i nie wiem, takie przedłużenie ogródeczka albo działki na wodzie. W każdym razie dziś po raz pierwszy nią wypłyniemy. Czekamy na wodę, bo musimy mieć pełny przypływ, ponieważ ona jest full keel, czyli dość ma głębokie zanurzenie. I w związku z tym musimy mieć dużo wody, żeby móc wypłynąć i żeby jeszcze dzisiaj tu zdążyć wrócić, bo nie zamierzamy zostać na noc, bo no nie jest jeszcze wszystko gotowe. Na przykład toaleta nie za bardzo działa. Już się zastanawiali, jak będzie z sikaniem do wiaderka, czy sobie poradzę. Żeglarz jestem, nie? Sobie chyba poradzę. W sensie nie będę sikała wcale. Tak myślę. W każdym razie dzisiaj wypłyniemy i mam nadzieję, że będzie to owocne wypłynięcie. Chłopaki tam jeszcze sprawdzają Lazy Jack, ale generalnie nie możemy wypłynąć przy bardzo mocnym wietrze. Ma być taki sobie, na razie słabo wieje, dlatego że ona nie ma jeszcze refów założonych. To znaczy żagle nie mają jeszcze przygotowanych refów, więc albo jesteśmy na full żaglu, albo wcale. Wcale też nie będzie głupio wypłynąć, bo chcemy sprawdzić, jak działa silnik i czy wszystko tam jest dobrze, czy nikt nie przecieka, i czy chodzi równo, bo tam coś stukało. Tłumaczyli mi, co stukało, ale nie zapamiętałam, dopytam. Więc pierwsze testowe wypłynięcie, nawet bez żagli byłoby dobre, no nie idealne, ale nawet to jest coś, co nas kusi zrobić. Tell me about this engine thing. Why we are wanting to check out what's wrong with engine, or not wrong, what you are concerned about engine is. What am I? Because you said that engine there could be clacking something, clicking something. There was a noise. The last time I put it in the water, that's why I took it out of the water, because there was a horrible noise. I've changed the cutlass bearing, checked it all out, and it seems to be okay. But when we're standing still, the noise is still there. So I think it might just be cavitation. So until we actually get underway, if the noise disappears, then it's cavitation. If the noise stays there, then I have something else wrong. And I don't know what it is, so I'm just hoping that when we get underway the noise disappears. Yes. A lot of kiwi grip painted. Yes. Wow. Yeah. So it's safe to walk around. This hasn't been done yet. There's solar panels to go here. But this kiwi grip is so good. Mały update'ik. Pani ma 44 lata. Piękny wiek. Jak na dziewicę. This lump of mud here, which is over there, and then down this channel, all the way down here to this cardinal mark, which is a black and yellow one, and then we're in the big channel. Dum dum dum, dum dum.
That's it. So now we can release that end if we wish to, or we can release the other end. I tyle mamy wody pod kilem, mogłoby się wydawać. Or we'll even white one on the dock, I reckon. Meters. 5 feet. 5 feet 8 inches. Because it's a proper English boat. Not this bloody metric stuff. That's 1.7 metres or 1. Translating from English into English, 1.7 meters. Why you said you believe? Don't know. So we need 5 feet of water and we have 3 feet of water. Why we are floating? Ponieważ wskaźnik głębokości, urządzenie, które mierzy głębokość wody, znajduje się na kadłubie i trzeba brać poprawkę na odległość od linii wody i do dna. Good thing is what I heard now. There's no noise. This noise from engine we were afraid of. So one thing's done. Well, there's no noise. Okay, we are grounded already. At least we have it done. And will be maybe first time and last time. Yeah, we're aground. I think we're just about making. This is typical here. 2 minutes sailing and we are second time aground. That's achievement. Don't think so. Nasz prędkościomierz się zbuntował. 2 zarycia w muł mogły go zamulić. Nie powiem, że znajomość prędkości to wiedza bezużyteczna, ale da się bez tego żyć. Zwłaszcza w tym miejscu i w tych okolicznościach. Nie zliczamy pozycji na przykład. Small post with 2 black things on top, just over there. So it's quite wide here. Big red red. It's that red there. Come down here. Now the big channel going up there. Big channel going down. I think we'll go down that way against the tide. We are here. No i odmuliło się, jak ładnie. Można rozwinąć skrzydła, znaczy się żagle. Jak zwał, tak zwał. This is it.
Henry, ten młodzieniec przy rumplu, spokojnie zakomunikował, bez paniki, ale tam coś bardzo dymi na czarno po końcach silnika. No i zaczęło się, a właściwie skończyło. Sielanka się skończyła. So, what situation on board? It's a good thing is that we are sailing. It's quiet. Main sail work perfectly. Yes. Boat is stable. No any clinking. There is something small, not success. Engine is overheating and we have to turn it off and we have to back on sails. Have success. Mamy żagle, podejdziemy jak najbliżej do mariny na żaglach, a potem włączymy silnik na chwilę, by zacumować. Proste, nie? Czy jest na sali ktoś, kto jeszcze wierzy, że na łódce może coś być proste? Naprawdę? A mówią, że to ja jestem naiwna. Pozwolili mi nawet posterować. Co gorszego może się wydarzyć? Now engine does not even start. Silnik wyremontowany, nowy wirnik, pompa paliwa, przewody, płyny, co go boli. Super dobry, nowoczesny żel chłodzący, co to ma nigdy się nie przegrzać. Zaczął się gotować. Brak chłodzenia? Wodą pluł ładnie, nawet obficie. Do mariny blisko, ale sobota, nie ma kogo wywołać do holowania. Kilku pracowników mariny wypłynęło sobie na ryby. Mogliby nas holować pewnie, ale zapobiegawszy nie włączyli radia. Nie mamy też numeru telefonu do nikogo z tej ekipy. Problem w tym, że jesteśmy na osuchu. To znaczy, że woda w tym miejscu wysycha całkowicie, do stanu grząskiego błotka. I jak już wyschnie, to się tak ładnie chybniemy na boczek i już sami nie wstaniemy. Wstyd przyznać, ale leżymy, albo ściślej będziemy leżeć za kilka godzin. Próbowaliśmy poprosić o pomoc przepływające jednostki, ale piraci to może zainteresowani abordażem po złoto i może kobiety. Złota nie było, na mnie się nie połasili. Kombinujemy dalej. W końcu zapadła decyzja o wywołaniu Coast Guardu. Mają przecież kontakty i możliwości inne. Coast Guard wezwał do nas Hailing Rescue i cała akcja zaczęła nabierać rozpędu. Najpierw trzeba było nas wyciągnąć z błotka, bo już trochę osiedliśmy. Załoga jako balast usiadła na dziobie. Zabezpieczyć i odholować na miejsce. Z RYA przypłynęli, by sprawdzić, czy pomoc jest skuteczna. O, zdecydowanie jest. Kim jest nasz wybawca? To legenda tutaj na Hailing. Frank Dunster. Człowiek, który wyratował z opresji wiele jednostek. Za własne pieniądze kupił i wyremontował łódź ratunkową. Frank nadal płaci za codzienne koszty eksploatacji, za paliwo, ubezpieczenie, wyposażenie łodzi. Wszystko z własnego funduszu emerytalnego. Więcej informacji o tym niesamowitym człowieku znajdziecie tutaj. Polecam. I to by było na tyle dzisiaj. Teraz trzeba znaleźć, co nawaliło w silniku, naprawić i miejmy nadzieję żeglować spokojnie przed siebie. Do zobaczyska. Pa!